Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj rozpoczniemy pracę od wiercenia. Wywiercimy sobie tutaj, może w tym miejscu, może tak, otwór Fi10. Dobra. I mam w ręku szpilkę, czyli pręt gwintowany, ale mam tutaj również dwie podkładki, taką standardową i poszerzaną, i ta jest też grubsza. I tego tylko nie jestem pewny, jakie tutaj szwagier mój zamontował podkładki, no ale powiedzmy, że dał te porządniejsze, te grube. Czyli mamy taką sytuację. Gruba podkładka i nakrętka dycha. I to wszystko wkładamy tutaj. I teraz moim zadaniem jest ukrycie tego. Ukrycie tego w estetyczny sposób, ponieważ w tym domku, który Roman kończy, były używane gwoździe drewniane, czyli tam estetyka jest zachowana na maksa i jedynym elementem takim świecącym, powiedzmy, to są właśnie te wkręty, te szpilki mocujące, wydaje mi się, że takie kleszcze w samej kalenicy, i zastanawialiśmy się, jak to ukryć. Mam pewien pomysł i zaraz spróbujemy to wykonać. Posłuszymy się HNC, bo tych elementów ozdobnych będę potrzebował, wydaje mi się, że coś koło 20, może troszeczkę więcej. No więc nie będę tego robił ręcznie, po to są maszyny do takich rzeczy. Najpierw oczywiście trzeba określić kształt tego kapturka, który będzie tutaj zakładany. I teraz tak, myślałem sobie o tym, żeby to był kwadrat i w środku wybrany sześciokąt na łeb, na nakrętkę. Opcja druga to może zrobić to jako czworokąt, czyli powiedzmy sześcian z wybranym gniazdem właśnie pod sześciokątną nakrętkę. Zrobię dwie wersje, przyłożymy to i będzie widać po prostu, jak to wygląda, nie? Co jest ładniejsze dla naszego oka. Więc póki co szukam materiału, zrobimy to również z dębiny i zaraz to zamocujemy, siadamy do komputera. Projekt będzie banalnie prosty, czyli sześciokąt w środku, dwa różne kształty na zewnątrz. Później wydaje mi się, że żeby jeszcze dodać smaczku, to spróbujemy dodać fazy na krawędziach. Się okaże, jak to wygląda, nie? Bierzemy się zatem do pracy. Ruszamy zatem z pracą przy komputerze i żeby Wam pokazać, że jest to proste i łatwe, zobaczcie, mam tutaj zdefiniowany na razie materiał 48 mm gruby. Taki znalazłem, niech zostanie. I suwmiarkę w rękę, no bo tutaj musimy sobie wykonać ten pomiar tej nakrętki. Zaraz zobaczymy, jaka jest definicja tutaj przy sześciokącie. Przy sześciokącie mamy mamy promień. Promienia to sobie tak nie sprawdzę. Nie, no sprawdzę. Promień będzie połowa z tego. Tutaj mam w granicach 19 mm, 19,1. A więc zrobimy, że to będzie 19, czyli na pół mamy 9,5 i tak zostawimy. Czyli tutaj tworzymy sobie ten sześciokąt. To jest nasza nakrętka, no ale jeszcze kwestia wielkości tego kołka. Ja myślę, że żeby ta ścianka w miarę była gruba przy krawędziach, ja bym zrobił to z 35 mm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 35 mm, czyli 17,5.
Czyli coś takiego. A obok postawiłbym jeszcze w kwadracie, nie? Czyli zrobimy sobie tutaj, to wywalamy i damy po prostu kwadrat. I teraz też 35. Może, no dobra, niech też będzie 35 na 35. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to nie będzie za potężne. 35 kantówka. Dobra, to w tym drugim przypadku zróbmy to na 30. Tak sobie myślę. Czyli dajmy sobie 30 na 30. To razem oczywiście ustawimy sobie, żeby było centralnie. I mamy dwa takie kształty. Idę szukać frezu, który da radę w miarę na głębokość tych 40 paru milimetrów zrobić. Wrzucamy na maszynę i zrobimy sobie dwa takie sample. Zobaczymy, jak to wygląda. No i mamy tutaj naszą śrubę i zobaczcie, zrobiłem najpierw pierwszą wersję, zdecydowanie za małe, to było za delikatne i sprawdziliśmy, że jednak te podkładki poszerzane, one tam są i nie wszystkie są wciągnięte w materiał na tyle, żeby można było takie coś zamontować. No, chodź tutaj. Więc zrobiłem jeszcze wersję drugą, widzieliście, również się frezowało i tutaj mamy jeszcze zrobioną kieszeń właśnie na tą podkładkę. Jest też troszeczkę luzu. No i zobaczcie teraz, cyk, nakładamy. To się już samo trzyma. Oczywiście jak tam troszeczkę kleju montażowego będzie, to chwyci to jeszcze lepiej. I wersja kwadratowa, ale zobaczcie też tutaj, że ta wersja kwadratowa, czekajcie, pokażę Wam tak, kiedy jest równolegle do boków, to jest tak trochę nudno, ale kiedy to przekręcimy w ten sposób, to też jest fajne.
To też wygląda nieźle. Więc na razie na tym kończymy. Wersje dwie zrobione. Jedna i druga myślę, że bardzo ładnie wyszły. Można będzie to zrobić. Później olejować, no chociaż nie wiem, co tam jest dane na więźbie, jaki preparat. Tak czy inaczej, maszyny ułatwiają nam życie. Temat szybki, łatwy i przyjemny. I teraz pomyślcie, gdybym chciał zrobić to nie posiadając CNC, no byłoby trochę roboty. Oczywiście robiąc takich elementów dużo, nie bawimy się pojedynczo, tylko przygotowujemy pręt, który byłby prętem sześciokątnym. Tniemy to na poszczególne odcinki, później wykonywanie gniazda jednego i gniazdo drugie to w środku, które jest sześciokątem. Można byłoby, myślę, że tutaj zrobić również po prostu wiertarką. Odpowiedni wiert podopasować, więc tutaj byłyby dwa wiercenia, no i później oczywiście frezowanie. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że bez CNC się nie da, ale trzeba wtedy pokombinować, troszeczkę więcej jest operacji, a tutaj mamy za jednym podejściem ile sztuk trzeba. Jak materiału tam załaduję na cały stół, to spokojnie te 20-30 sztuk zrobię za jednym podejściem, później lekko poszlifować. Mam jeszcze to frezowanie, które teoretycznie również można byłoby zrobić na CNC. Musiałbym przygotować miejsce do odwrócenia tego materiału, żeby później frezem na 45 to zrobić. Tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Hej!